Roślina, która leczy wszystko. Tak przynajmniej twierdzi internet. Od przeziębienia, przez Hashimoto, aż po cukrzycę i nowotwory, czarnuszka ma być naturalnym lekiem niemal na każdą chorobę. Brzmi zbyt dobrze, żeby było prawdziwe? Dzisiaj oddzielimy marketing od medycyny i sprawdzimy, co naprawdę mówi nauka o czarnuszce. Gdzie są realne dane, a gdzie tylko obietnice. Jeśli takie merytoryczne, oparte na biologii analizy są dla Ciebie wartościowe, zostaw subskrypcję. Ten kanał nie straszy, tłumaczy. Czym właściwie jest czarnuszka? Czarnuszka siewna, czyli Nigella sativa, to roślina pochodząca z rejonów Bliskiego Wschodu i Azji Zachodniej. Jej nasiona są wykorzystywane od tysięcy lat w medycynie tradycyjnej, szczególnie w krajach arabskich, Indiach czy Iranie. Używa się zarówno całych nasion, jak i oleju tłoczonego na zimno. Najważniejszym związkiem aktywnym jest tymochinon, substancja o silnym potencjale przeciwutleniającym i przeciwzapalnym. I to właśnie wokół niej koncentruje się większość badań. Warto jednak podkreślić, tradycyjne zastosowanie nie jest dowodem skuteczności klinicznej. To dopiero punkt wyjścia do badań. Czarnuszka a stan zapalny. W badaniach laboratoryjnych i na modelach zwierzęcych tymochinon wykazuje działanie przeciwzapalne, antyoksydacyjne, modulujące odpowiedź immunologiczną. W niektórych małych badaniach klinicznych obserwowano spadek markerów zapalnych, takich jak CRP czy niektóre cytokiny. Problem? Większość badań jest niewielka liczebnie, krótkoterminowa, prowadzona w jednej populacji, często bez twardych punktów końcowych klinicznych. Efekt istnieje, ale zwykle jest umiarkowany, a nie spektakularny. To nie jest naturalny steryd przeciwzapalny. To raczej delikatny modulator. Czarnuszka, a cukrzyca i metabolizm. Tu dane są trochę ciekawsze. Część metaanaliz sugeruje, że suplementacja czarnuszki może nieznacznie obniżać glikemię na czczo, poprawiać wskaźnik HOMA i R, lekko poprawiać profil lipidowy, spadek LDL, czasem trójglicerydów. Ale kluczowe słowo brzmi nieznacznie. Nie ma dowodów, że czarnuszka leczy cukrzycę. Nie zastępuje metforminy. Nie odstawia insuliny. Może być ewentualnie elementem wspierającym styl życia, obok diety, redukcji masy ciała i aktywności fizycznej. I tu ważna uwaga. U osób przyjmujących leki przeciwcukrzycowe może zwiększać ryzyko hipoglikemii. To już nie jest niewinna przyprawa. Czarnuszka a odporność. Często słyszymy, że to naturalny antybiotyk. Nie jest. Nie ma dowodów, że czarnuszka leczy infekcje bakteryjne. Nie zastępuje antybiotyków, nie zastępuje szczepień. Może wykazywać działanie immunomodulujące, czyli wpływać na aktywność komórek odpornościowych, ale to zupełnie co innego niż wzmacnianie odporności w sensie marketingowym. Różnica między wpływem na parametry immunologiczne a ochroną przed chorobą jest ogromna. Najczęstsze mity, najbardziej szkodliwy mit brzmi: leczy wszystko. Jeżeli coś ma działać na każdą chorobę, zwykle nie działa silnie na żadną. Drugi mit: naturalne znaczy bezpieczne w każdej ilości. Nieprawda. Duże dawki mogą powodować dolegliwości żołądkowo-jelitowe, spadki ciśnienia czy interakcje z lekami. Trzeci mit: mogę odstawić leki. To już bywa realnie niebezpieczne. I wreszcie, u każdego działa tak samo. Reakcja zależy od genetyki, stanu metabolicznego, dawki i jakości preparatu. Bezpieczeństwo. Czarnuszka jest generalnie dobrze tolerowana w umiarkowanych ilościach kulinarnych. W formie suplementów możliwe są dolegliwości żołądkowe, może obniżać glikemię i ciśnienie, może wchodzić w interakcje z lekami przeciwcukrzycowymi i hipotensyjnymi. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby z cukrzycą, z chorobami przewlekłymi, przyjmujące stałe leczenie, kobiety w ciąży. Podsumowanie. Czarnuszka ma biologicznie aktywne związki. Wykazuje działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne. Może mieć umiarkowany wpływ na parametry metaboliczne. Ale nie jest cudownym lekiem. Nie zastępuje terapii. Badania są obiecujące, lecz ograniczone. A marketing zdecydowanie wyprzedza dane kliniczne. Jeśli chcesz korzystać z czarnuszki, traktuj ją jak dodatek wspierający styl życia, a nie jak alternatywę dla medycyny.
Jeśli chcesz więcej materiałów, w których rozkładam popularne superfoods na czynniki pierwsze i oddzielam dowody od obietnic, zostaw subskrypcję. A w komentarzu napisz, którą roślinę albo suplement mam przeanalizować w kolejnym odcinku.